Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z New Delhi. Szefowa jeszcze dosypia, a ja lecę w miasto się ogolić i obciąć. W planach było, że my dzisiaj z Delhi wyjeżdżamy, ale wczoraj też mieliśmy fajną sytuację, chcieliśmy hotel zmienić. No, w sumie możecie zobaczyć ją teraz tutaj. Mieliśmy dzisiaj fajną sytuację, bo mieliśmy się wyprowadzać z tego hotelu i zostajemy w tym hotelu, a sytuacja wyglądała tak, że jak my tutaj przyjechaliśmy, to zarezerwowaliśmy ten pokój, nie wiem dlaczego, ale był bardzo tani, bo był za 65 zł. Dzisiaj kosztuje ponad 200 zł, no to my znaleźliśmy sobie właśnie za podobne pieniądze obok tutaj. Pan się pytał, który macie samolot? A my mówimy, nie mamy samolotu, przynosimy się do hotelu. A dlaczego? Ja mówię, no bo tutaj jest za drogo, mówię, ponad 3 razy drożej teraz. A on mówi, jak chcecie, to wam dam tą samą cenę. Możecie zostać. To ja tak na Marikę. Zostajemy? Zostajemy. No to dobra, zostajemy jeszcze jeden i jutro sobie stąd wyjedziemy. Pan mówi, nigdzie nie idźcie, to jest wasz hotel. I wchodzimy do naszego starego, nowego hotelu. Panowie powiedzieli tylko, poczekajcie, posprzątamy. Także na stare mości wchodzimy. Pięknie, o, ładnie wszystko, dobrze, fajnie, dobra cena, także podoba nam się. To może jest jeszcze jeden dzień. I skoro oni tak fajnie się zachowali, to my postanowiliśmy, że zostajemy jeszcze w Delhi jeden dzień dłużej. Harshida też spotkaliśmy i Harshid powiedział, że nam dzisiaj pokaże trochę, jak wygląda Delhi w miejscach, w których jeszcze nie byliśmy. Cześć kolego. Hello. Five. Russia, from Russia? No. Maybe Europe, I know that. Europe. Europe, yes. Europe. Where? Poland. Poland. I looks like Russia? It look like that. Nie pierwszy raz to słyszę. Chwila z lokalnym tak, ale Harshid nam pokaże dzisiaj jakieś miejsce, w którym nie byliśmy i z tego co wiemy, on też ma ograniczony czas. Dzisiaj wieczorem chce wyjechać z Delhi, więc też nie będziemy mieli pełnego dnia. Ale najpierw golenie i strzyżenie. Znalazłem już swojego barbera i tutaj w Delhi, przynajmniej w tej okolicy, bo pytałem w kilku już wcześniej, no i jest 100% drożej niż gdzie indziej, czyli tutaj biorą 100 rupii, czyli 4 zł za ogolenie. Mamy już wszystko omówione i kolega wie, jak mam mnie obciąć i jak ogolić. Zaczynamy golenie. Myślałem, że najpierw będzie kolega golił, ale najpierw będzie obcinanie. Muzyczka leci, o, ja już obcięty, teraz golenie. Ja już obcięty, boki tylko przyciąłem sobie, góry nie ruszałem, górę całą zostawiłem. Ogolony też, więc Mari będzie zadowolona. Ja już ogolony, jak wam pokazywałem, jestem już przed swoim hotelem, idę, wyciągnę Marikę z łóżka i lecimy w miasto. My już jesteśmy na zewnątrz, bierzemy jakiegoś tuk-tuka i jedziemy na spotkanie. Gotowa na dzisiaj? Gotowa, tak. Ale dzisiaj jakość powietrza dzisiaj jest jakaś straszna. Zresztą jakieś flegmy dzisiaj zacząłem wypluwać z nosa, też mi leci. No, jednak te powietrze tutaj w tym Delhi, wielka stolica. No nie jest za dobre. Jest różnica. Czuć naprawdę, jak się wychodzi, od razu tak drażni w gardle. Gotowa? Gotowa! Jedziemy. Złapaliśmy tuk-tuka z ulicy, taka sama cena jak w aplikacji, więc jedziemy. Oczywiście nie obyło się bez negocjacji. Pan na początek zawołał 200 po 100 na łeb. Ale że my znaliśmy cenę, więc trochę to wynegocjowaliśmy. Jedziemy za 100 obydwoje. Czyli 4 zł. A, tak, jeszcze więcej trąbić. Rapido, bo pan na początek powiedział 2 razy tą cenę niż w aplikacji. My już jesteśmy na miejscu, czekamy teraz na Harshida. O, pan Hello. z córką albo z wnuczką chciał się przywitać z Mariką. Jest już z nami Harshid. Siemanko, Vitamia India. Tak, idziemy teraz zwiedzać świątynię. Powoli wchodzimy do tej świątyni, ale co mi się rzuciło w oczy, widzicie ten budynek na wprost? To jest główna siedziba policji. No ogromny budynek. Zwróćcie uwagę, jakie piękne wejście jest do tej świątyni. Mari jeszcze robi Harshidowi zdjęcie, my już też mamy, ale jak się przyjrzycie dobrze tej bramie, to zobaczycie, że wykończenie jest takie same jak w Taj Mahal. O tym wam mówiłem, zwróćcie uwagę na te wykończenia. To nie jest pomalowane, to jest w marmurze wykłuty taki rowek i później są wkładane kamienie o tych takich samych kształtach. Jesteśmy teraz w takim pokoju, gdzie musimy się przygotować. Harshid nam opowiedział trochę o tej religii, bo to jest religia Sikkim. No i musimy założyć sobie takie chusty na głowę, musimy ściągnąć buty i skarpetki i ja z racji tego, że mam spodenki, to muszę jeszcze założyć takie spodnie. Jeszcze jest taka ulotka po polsku, żeby zrozumieć tą religię, więc ja sobie wezmę do poczytania. My jesteśmy już przygotowani, żeby wejść do tej świątyni, jeżeli chodzi o ciuchy, ale przez to, że ściągaliśmy buty i dotykaliśmy skarpetek, to tutaj jest miejsce, gdzie trzeba jeszcze umyć ręce, bo te ręce
według tej religii są teraz brudne. Mariczka idzie umyć swoje ręce, ale patrzcie, my będziemy musieli nogi umyć też trochę później, ale tutaj jest dla ludzi, kto nie chodzi albo jest na wózku i nie może po schodach wejść, no to tutaj też jest miejsce, gdzie najpierw trzeba stopy umyć i dopiero można wsiąść do windy. Spory ruch tutaj widzę i nawet można sobie wybrać jakieś mydło kolorowe. Ja wezmę sobie pomarańczowe. Teraz trzeba stopy umyć. Marii tylko dokładnie. Niestety nie możemy dalej robić filmików, to będzie ostatni filmik sprzed wejścia, ale mamy jeszcze takie kwiaty, które podarujemy Bogu tam w środku. I wcześniej nie można ich wąchać, bo to jest znaczy, że je już jakby konsumujecie, a te, jeśli dajecie Bogu, to nie możecie ich tak samo konsumować przedtem. Jesteśmy już na zewnątrz i widzimy tu jakiś pochód. Ale zwróćcie uwagę, oni wszyscy z szablami chodzą. Jesteśmy już na zewnątrz i to wygląda jak basen i też trochę do tego służy. Tam z jednej strony i z drugiej strony można zobaczyć mężczyzn, którzy się kąpią, a kobiety, które chcą się wykąpać przed wejściem do tej świątyni, kąpią się tutaj, w tym budynku, zakryte, żeby nie było ich widać. W tym basenie nawet ryby pływają, zobaczcie, ta woda wcale nie jest aż tak brudna. Jesteśmy w miejscu, jak możecie zobaczyć, gdzie jest sporo osób i ludzie przychodzą tutaj odpocząć. Ludzie tutaj odpoczywają, śpią, biorą kąpiel, mogą też iść za darmo zjeść i mogą też iść się pomodlić, więc taki cały proces może trwać kilka godzin, a ludzie nawet przychodzą tutaj na noc się przespać. Po ofiarowaniu kwiatów na ołtarzu dostaliśmy jeden kwiat, każdy z nas. I teraz możemy go skonsumować, dopiero powąchać. Wcześniej daliśmy kwiaty dla Boga, a teraz Bóg się nam odwdzięczy i stoimy teraz w kolejce, gdzie dostaniemy poczęstunek. I to będzie słodki poczęstunek, gdzie trzeba przyjść, wystawić ręce w taki sposób, no i personalnie ktoś nam da tą słodycz. Tak to wygląda. I to nie było przygotowane jakieś kulki, zrobione danie, tylko to była cała misa. To wyglądało jak jakiś, przepraszam, farsz. I Pan ręką nakładał, po prostu rzucał na ręce. Słodkie, po rękach widzę też, że tłuste, ale dobre w smaku. W tym miejscu każdy może się napić wody za darmo. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie można zjeść darmowy posiłek. I tutaj nikt nikogo nie ocenia, nikt nikogo nie sprawdza. I zasadą tego miejsca jest taka, że tutaj może przyjść każdy i zjeść. Czy jesteś bogaty, biedny, chory, oni stąd nikogo nie wyrzucają, nie wyganiają. Nie ma tutaj żadnych takich zasad. Teraz już jesteśmy w środku, idziemy znaleźć jakieś miejsce dla nas. My musimy teraz poczekać, aż się cała sala opróżni i nowi ludzie wejdą, którzy siedzą tutaj właśnie w kolejce, czekają i my też będziemy mogli tam usiąść. Panie zaczynają już sprzątać miejsca, gdzie będziemy mogli siedzieć, ale jeszcze przed jedzeniem idziemy zobaczyć do kuchni, jak to wygląda. To jest mąka, zobaczcie. Sporo kilogramów. Każdy worek podejrzewam 50 kilo. Jesteśmy już teraz w kuchni, ale tak, na początek wam pokażę. Tutaj leją herbatę. W środku, jak byliśmy tam, to ludzie jedli, którzy przyszli do tej świątyni, a tutaj jedzą teraz ludzie, którzy tutaj gotowali. Tam robią ciasto, ale dobra, najpierw zaczniemy tutaj. Aha, okej. Dobra, okej, idziemy najpierw tutaj, dobra. Zaraz wam pokażę, tylko musi mi tutaj ktoś miejsce zrobić, żebym mógł wejść. Patrzcie, ile tutaj jest ziemniaków. Cały garnek. Tak, to są ziemniaki. Tutaj chłopak robi jakąś pastę z fasoli i imbiru. Aż gardło wchodzi. Znowu panie obierają tutaj czosnek, widzę. O, też jest jeden mężczyzna. Bierzemy jeszcze herbatę, napijemy się. O, pięknie, wszyscy dostaną, ale bierzemy po pół szklaneczki, by nie... Bardzo dobra, słodka? No, słodka musi być. Tutaj możemy zobaczyć, jak herbatę gotują i patrzcie, jaki wielki gar. Zlewają już końcówkę. No, podejrzewam, no nie wiem, na oko 100 litrów taki garnek. Tutaj zwróćcie uwagę, jak kobiety robią ciacho, a raczej kuleczki na placki, na roti. W tym miejscu kobietki robią te ciasto, a w tym miejscu na wielkiej patelni mężczyźni smażą. To mi wygląda, że będzie jakieś kary, bo się smaży cebula. Pan mi powiedział, że mogę podejść bliżej. Patrzcie, tutaj jest pasta z tego imbiru, co wam pokazywałem, że mielą. O, teraz będzie to lepiej widać. No to tutaj niezła temperatura, ale wszystko jest zmechanizowane. Tutaj zobaczcie, jest ryż przygotowany, wypłukany i będzie gotowany tutaj w tym wielkim garze. Żebyście mieli pojęcie, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj w niedzielę będą serwować 25 000 posiłków. Spójrzcie na tą maszynę, co robi 60 ciapati na minutę. No nic dziwnego, jak 25 000 posiłków ma być zrobione. Tu jest ciacho, maszyna robi takie kulki, kulki są wałkowane, spadają tam na mąkę jeszcze i lecą do takiego, no, dość sporego pieca. I na koniec wyskakują gotowe, upieczone placki. I my sprytnie z tej kuchni, gdzie oni to wszystko szykują,
przychodzimy na wydawkę. Patrzcie, te wszystkie placki, panie je smarują, czy to masło? Wygląda mi bardziej na jakiś olej, ale panie je wszystkie smarują. Tak, i tutaj wszystkie kary też trafiają i jest wydawka. Są ludzie, którzy roznoszą, już widzę, przyszła następna grupa, więc oni roznoszą już jedzenie kolejnej grupie. My się załapiemy dopiero na następną grupę. Tutaj dobrze widać, jak pan wydaje teraz te placki po kolei do misek. Zobaczcie, tutaj jest dal, to jest takie dzisiejsze menu. Tam jest dal, tutaj jest panir curry, tutaj są te placki, tutaj jest też ryż. I tu mamy, ale to jest też dal chyba, to już jest to, co się powtarza, tak. Tutaj macie garb, w którym, no powiedzmy, została 1/4. O, i patrzcie, jak oni tutaj serwują do takich wiaderek. Ktoś przychodzi z pustym, odbiera zaraz pełne, no może nie pełne, ale no tyle, ile potrzeba. To mi wygląda, że kolega tutaj smaży, gorczyca, goździki, jest jakiś liść, pewnie te ziemniaki zaraz tutaj też wylądują. Dobra, szybkie ostatnie spojrzenie na tą wielką kuchnię i my powoli będziemy stąd wychodzić. Trafiliśmy jeszcze do miejsca, do takiego magazynu, gdzie są suche produkty, czyli są mąki, ryże, wszystko, co jest potrzebne tutaj do gotowania. Jest też sól i z tej strony można podjechać samochodem. Tam jest miejsce, gdzie można przynosić. Ludzie przynoszą kilogram, 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, to przyjeżdżają tutaj jakieś większe samochody. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. To po prostu nawet przynoszą ludzie w reklamówkach, że można to wysypać. Kto ile może, tyle przynosi. I ponoć też ludzie, którzy są bardzo bogaci tutaj, którzy mają farmy, którzy mają hektarów, dużo pola, jak są jakieś zbiory czy takie różne rzeczy, no to oni tutaj najpierw trochę tego sprzedają, a później ponoć też tutaj przywożą sporą ilość. Jedni wychodzą, drudzy przychodzą, więc my też już siedzimy. Jest taka zasada, że w tym miejscu możecie zjeść ile tylko chcecie, ale jeżeli weźmiecie na talerz za dużo i będziecie chcieli oddać talerz, to oni od was tego nie przyjmą. Musimy wstać, bo oni jeszcze tutaj sprzątają. Nie przyjmą, musicie dokończyć to, co macie na talerzu. Czyli zasada jest taka, żeby nie marnować żywności. Teraz przed chwilą pan zbierał i nie zabrali im, oni muszą teraz to dokończyć. Patrzcie, nawet tam 2 osoby jedzą, żeby taca była pusta. Panowie zaraz posprzątają i będziemy mogli siadać. Oj, chyba wybaczyli młodemu, że nie zjadł. Pan roznosi teraz łyżki dla każdego. Teraz możecie zobaczyć, jak ludzie tutaj wchodzą i zajmują miejsca. No, sporo miejsc jest do siedzenia, więc sporo ludzi wchodzi za jednym razem. Pierwsze rzędy już pozajmowane, ale widać, że puszczają właśnie rzędami, nie, że każdy sobie siada gdzie chce. To jest modlenie się do Boga teraz. I też zaraz dostaniemy tacę. Pani znowu roznosi łyżki, ale łyżki to my już mamy. Teraz każdy z nas dostanie tacę. Taca ma kilka pojemników, zaraz wam pokażę. Tak, 2, 5, 6 pojemników. Zaraz zobaczymy, czy wszystkie będą wypełnione. Od razu pani placki roznosi, bo to musi być wszystko skoordynowane i bardzo szybko zrobione. Po 2 placki. Ok, thank you. Teraz będzie pierwszy sos, czyli dal. Spora porcja dal. Zaraz będziemy mieli kolejne kary. To są te ziemniaki, które wam pokazywałem wcześniej na kuchni. O, kolega z tyłu jeszcze też roznosi placki. O, ser, ziemniaki, proszę bardzo, jaka spora porcja. Mari, o, też sporą porcję dostałaś. Yes, please. Teraz jeszcze będzie ryż. Thank you. Jesteśmy już po modlitwie, możemy zacząć jeść. Smacznego. Smacznego. I tutaj jedzenie cały czas będą donosić, jak ktoś chce dokładki, no to tak jak powiedziałem, można zjeść ile się chce. Bierzemy sobie dolewkę dal, biorę sobie jeszcze dolewkę kary, tak. Pan to tak Fajnie. szybko robi, że... Thank you. I była kolejna dokładka u Marcina. Bardzo mi to smakuje. Ja już skończyłem jeść, ale Mari jeszcze swoje dokańcza. Dasz radę? Muszę, bo inaczej mnie nie wypuszczą. Harshit jeszcze na koniec poprosił o trochę, ale pan mu dał całą łychę, więc musi to We zjeść. really want to make your stomach full. Panowie teraz zabierają nasze tace, kolega musi dokończyć, jeszcze nie. Tutaj też patrzcie, dzieciaki dają te tace, ale nie wziął, bo muszą dokończyć, na to wygląda. Dosłownie chwila, już zamiatają, musimy robić miejsce dla kolejnych. Dajesz Harshit, dajesz jeszcze troszeczkę, ostatnia łyżka, ostatnie 3 ziemniaczki zostały, no, do buzi. Once I will finish, then we will go. Before that, they are bound. My już wychodzimy ze środka, a tutaj jeszcze jak ktoś nie dojadł i wtedy sobie sam tacę przynosi, zanosi raczej. Zwróćcie tylko uwagę, jak Marice smakowało to jedzenie. Pyszne było.
Ile ta dziewczynka ma lat, też pomaga, bo musicie mi tutaj uwierzyć, że wszyscy to są wolontariusze. Oni za to pieniędzy nie biorą. To, że możecie tutaj przyjść, pomodlić się, wykąpać się, odpocząć i zjeść, to jedna sprawa. A zaraz Wam pokażę jeszcze drugą sprawę. Wiadomo, że tutaj dużo ludzi nie ma pieniędzy i tutaj są lekarze. Kiedy przyjmują, o jakich godzinach można przyjść i za darmo zrobić sobie konsultację z takim lekarzem, ale jeszcze tutaj za niewielkie pieniądze można sobie zbadać krew. Na przykład tutaj macie na samej górze krew, cukier za 20 rupii, czyli 80 groszy i tutaj jest wszystko rozpisane. Jakby ktoś chciał, może sobie zatrzymać i porównać, jakie są ceny z polskimi, z europejskimi, a 100 rupii to 4 zł. Ale numer, dowiedzieliśmy się teraz, że w Indiach jest zakazane i też jest uregulowane, że jeżeli doktor czy pielęgniarka, kto robi skan, sprawdza stan dziecka, jaka jest matka w ciąży i u nas w Polsce, jak widać, to się mówi, jaka jest płeć. Tutaj jest to zakazane. Nie można tego mówić i jest to uregulowane właśnie prawnie, że jest kara za to, że jeżeli coś takiego się zrobi, no to zamykają laboratoria, nawet ci lekarze trafiają do więzienia, a to się wzięło stąd, że były tutaj tereny w tych Indiach, gdzie mieszkało dużo muzułmaninów i ludzie tutaj z hinduskich rodzin, jak wiedzieli, jaka jest płeć dziecka, albo już po urodzeniu była to córka, to często było tak, że oni zabijali tą córkę po to, żeby nie wpadła później w ręce muzułmanów, żeby ci później jej nie zabijali, nie torturowali, nie wykorzystywali seksualnie, więc ludzie, rodziny bały się tego, żeby to było w ich rodzinach, więc te córki były od razu zabijane, więc dlatego jest takie prawo teraz. Mamy już naszego tuk-tuka, zamówiliśmy innego, przyjechał inny, przyjechała inna rejestracja, miał być elektryczny, jest zwykły, ale dobra, ważne, że jest, jedziemy. Musimy wybrać jeszcze pieniądze z bankomatu, ale wpuściliśmy pieska do środka, bo tutaj klimatyzacja działa. Bardzo często jest klimatyzacja w takich miejsca i patrzcie sobie, piesek odpocznie trochę, bo tam gorąco na zewnątrz. To już ostatnie wideo z Harshidem, żegnamy się, chłopak musi dzisiaj wracać do siebie autobusem, my też idziemy teraz do pokoju, także thank you Harshid. Thank you so much. Wonderful time again to be in India with you. I mean, to have you in India. Thank you so much. After Thailand, after Nepal and Bali, wonderful time. Love to all of you and stay connected, follow and get tuned. Thank you so much. Most welcome to India. Jeśli chcecie jakieś namiary na Harshida, bo on robi, oprowadza tutaj wycieczki z Polski, jak chcecie z nim spędzić trochę czasu, pokażę Wam tak jak nam dzisiaj, to odezwijcie się do nas, albo Wam tutaj wkleimy jego nazwę na Instagramie. Polecamy, bo dzisiaj Tak. co się dowiedzieliśmy, to naprawdę musimy to wszystko sobie jeszcze teraz przetrawić, bo to było tyle informacji, ale takich ciekawych informacji, których do tej pory nie uzyskaliśmy. Także polecamy. Siemanko. Siemanko, namaste. Idziemy sobie uliczką i mówimy, o, wodę można sobie napełnić. Okazało się, że nie, że to mleko można sobie napełnić. Przychodzicie pewnie z jakąś butlą i napełniacie świeże mleko. Podpytałem, ile jeszcze kosztuje litr mleka, to 56 rupii, to jest 2 zł, leciutko ponad. Wydaje mi się, że to trochę dużo, jak na tutaj standardy indyjskie. No dużo, dużo. W Biedrze za No. złoty 50 można kupić. Zobaczcie, tutaj jest taka miarka, że nie możecie wjechać czymś powyżej, no, 1,80 m maksymalnie. Ja się tak zastanawiam, dlaczego. Ale to może przez te kable, które tu wiszą, żeby je nie pozahaczać. Z takimi kartonami to raczej już by tam nie wjechał, bo one są wyższe ode mnie. O, widzę, że tutaj z chłopakami to bym się szybko dogadał. Chłopaki chowają, bo na ulicach nie można pić, mandaty są. Zobaczcie, bo my też szukamy mleka, ale nie takiego świeżego, tylko chcemy kupić gdzieś w kartoniku sobie jakimś. Pan tu właśnie, a i co, nie leci dalej? Bo się skończyło, tam jest tych. A, miarka. Może A, pan na weźmie. miarki. Aha, i znowu się miarka napełnia. Tak, tak, tu sprzedają na miarki. Teraz znowu pewnie litr poleci. O, dobre. I zaraz się skończy. O. I mamy mleko w kartonie. Zaraz będziemy robić neskę, bo nie mamy też świeżej kawy. Pytaliśmy, czy na pewno nie słodkie, pan zapewnił, że na pewno, ale się przekonamy. Szefowa ma dzisiaj spa, paznokcie. Zostaje w łóżku, się nigdzie nie rusza, a ja lecę jak prawdziwy mężczyzna załatwić jedzenie dla tej rodziny. Lecę. Jestem już na zewnątrz, teraz będę się rozglądał po jakichś knajpach, żeby jedzenie jakieś przynieść. Mari ma ochotę na chow mein, czyli taki smażony makaron. Zobaczcie, jaki fajny biznes. Pani pewnie robi tutaj jakąś herbatę. Jest herbata, są jakieś ciastka, ale też pani zagniata jakieś ciasto, więc też można coś pewnie tutaj zjeść. Zobaczcie, tutaj jest jakiś niewielki magazyn. Ktoś przyjechał takim wózeczkiem. Pan tutaj ładuje ten wózeczek, pewnie jakiś transport do jakiegoś niewielkiego sklepu. No i tak się tutaj odbywa to, że rozwożą to w taki sposób. Patrzcie, jaki autobus załadowany, 2 piętra, a na górze ile walizek. No sporo ludzie tutaj transportują.
Jest taka godzina, że ludzie właśnie tacy, którzy wożą te wszystkie produkty po tych ulicach, jest tak, że nie wszyscy mają pracę o tej godzinie, więc oni sobie już odpoczywają. Tutaj też jakiś wózeczek zaparkowany. A zwróćcie uwagę, jak sprytnie zapięty tutaj jest łańcuch. Łańcuch jest tutaj oryginalnie jakby przypięty, zakładają tylko kłódkę, no i te koło nie będzie się kręciło. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest przemiał. Wine shop, kurna, woda leci, ale to nie deszcz, chyba tam może ktoś sika na górze. Przemiał jest tutaj taki, że kolejka, ludzie podchodzą, rękę tylko wystawiają, krzyczą co chcą. W Polsce w sklepie zobaczycie, jak kobieta kupuje wino czy piwo, tak, wine shop, wiem kolego. A tutaj, no ja jeszcze nie widziałem, żeby kobieta kupowała alkohol. A tu co się dzieje, jakaś afera? Co tam, chyba chłopak za dużo wypił dzisiaj. O, patrz, środkiem będzie łaził. Hindusi uwielbiają słodycze i patrzcie, tu jest jedna jakaś cukiernia, bardzo popularna, tutaj druga, jeszcze większa, też sporo ludzi, a że to jest taka dzielnica turystyczna, nie turystyczna taka typowo dla turystów z zagranicy, tylko taka dzielnica turystyczna też dla Hindusów, więc oni w tych sklepach kupują sporo. A tutaj chińskie dania też widzę mają, to są szaszłyki wszystkie wegetariańskie, a znowu tutaj macie wszystkie mięsne. Więc ja się skuszę na takie mięso, biorę takie, o, coś takiego, sikh kebab i jeszcze innego kurczaka wezmę. O, tak, jeszcze tego wezmę. I to wszystko ląduje teraz w piecu. To już jest usmażone, ale po to, żeby się podgrzało. Sikh kebab gotowy. Aha, kolega złapał to łapą i gorące, no właśnie. Aż się dymi. Mięso już pocięte na małe kawałki, tak, teraz będzie miks z masłem. Taki miks przyprawy, masło, limonka i jeszcze pan teraz cebuli wrzuci, poprosiłem go, ale ja mu tutaj skubnę. O, spróbuję. Ale mięciutkie. Okej, no. Troszeczkę tylko tych... Jest masło ghee, indyjskie masło. Znacie, jak lubicie indyjską kuchnię, to wiecie, jak to wygląda, jak to smakuje i jak to pachnie. Do tego śmietana, patrzcie, o, kolega nie żałuje. Jeszcze wszystko podgrzeje na takiej elektrycznej kuchence. Kurczak zapakowany, widzicie, 2 porcje, 2 miseczki, 2 pudełka. Zabieram do hotelu, żeby to strzamać. Biorę jeszcze do tego wszystkiego takie pierogi Momo, tylko one będą smażone. 12 sztuk kosztuje 4 zł z kurczakiem. A tak właśnie wyglądają samochody po jeździe na ulicach Delhi. Poobijany z każdej strony, poocierany, czarny. Tutaj widać, zderzak nawet odpada. Z przodu, no tak samo, zderzak odpada. Jest jakaś stłuczka? No nie, po prostu, o, tam coś grubszego było z tamtej strony. Biorę jeszcze takie ogórki sobie, o, kolega już mi wydaje resztę, 30 rupii, czyli złoty 20 kosztuje pół kilo. Zszedłem z głównej drogi, już jest trochę spokojniej, nadal słychać te tuktuki, ale patrzcie, tutaj kolejny, tu dopiero rozpalają, patrzcie. Tam się musi węgiel trochę wypalić, żeby tego ognia nie było i widzę, że tutaj kulki przygotowane, więc pewnie będą placki robione. A tutaj pan jeszcze coś robi, co to jest? Aha, też pan ciasto po prostu porcjuje, tylko coś innego. No i będą później smażone w tym piecu. To już wiecie z naszych filmów, jak jest kolejka do sklepu o tej godzinie, to wiadomo jaki to jest sklep. O, chłopaki browary wynoszą. Tam był jeden, tutaj dosłownie 50 metrów i jest kolejny, też kolejka, patrzcie, sami mężczyźni. Uwielbiam sosy gravy, więc biorę jeszcze taki sos do tego. Kurczak jest w tym sosie, widzicie? I do tego będą jeszcze takie 3 placki z pieca. No te piece już znacie z naszego kanału, też na węgiel. Patrzcie, jaka tam jest temperatura. Strzela ładnie z tego pieca, a te placki dosłownie tam chwilę i one już są gotowe. Tamtego następnego też już trzeba wyciągać, patrzcie. Chwila i jest gotowy. Coś tam mam, coś tam kupiłem. Nie zginiemy dzisiaj, bierzemy się za jedzenie. Teraz widzę, że przesadziłem. Kary z tych głównych dań, jedno mięso, drugie i jeszcze momosy, więc to na 4 osoby jest, a ja to kupiłem na 2. Do tego są ogórki, cebula, sos miętowy, placki. No, smacznego. Zje się. To już wszystko w dzisiejszym odcinku i muszę wam się tutaj przyznać, że wymagające było to nagranie w tej kuchni, gdzie oni to wszystko gotowali. Tam się tyle działo, tam cały czas ktoś krzyczał, cały czas ktoś mówił, zaczepiali nas, to jakieś ciasteczka nam dawali, to jakąś herbatę, z tej strony gorące, z tej strony piec, z tej strony tłuszcz, trzeba było ciągle uważać i też to trochę wyszło tak chaotycznie, ale też właśnie w takim naszym stylu, także super. I jak będziecie w takim miejscu i weźmiecie sobie na przykład Harshida, albo jak przyjedziecie i macie jakiegoś innego przewodnika, no to też poproście go, żeby was zabrał właśnie na tą kuchnię, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda od środka. A na dzisiaj to wszystko i trzymajcie się. Szefowa pozdrawia zza szyby.